Witajcie w pierwszym odcinku nowej serii poświęconej platformie TryHackMe. TryHackMe jest to platforma edukacyjna z różnymi ścieżkami szkoleniowymi poświęconymi Windowsowi, Linuxowi, sieciom w kontekście cyberbezpieczeństwa. Mamy tutaj gotowe maszyny wirtualne, gotowe środowiska, scenariusze. Mamy dostęp do wielu setek CTF-ów, o których będzie mowa później. My naszą ścieżkę rozpoczynamy od podstaw bezpieczeństwa, od ścieżki Pre-Security. W dzisiejszym odcinku omówimy Offensive Security Intro, czyli pierwszą część wprowadzenia do bezpieczeństwa. A więc zaczynajmy. Gdzie cyberbezpieczeństwo spotyka się z kreatywnością, gdzie atak to sztuka, a obrona to strategia. Dołącz do gry o najwyższą stawkę. Witaj na kanale Expert Express. Zadanie pierwsze. Co to jest cyberbezpieczeństwo? Aby przechytrzyć hakera, musisz myśleć jak jeden z nich. Czyli musisz się wcielić w jego rolę, wejść w jego buty. To jest podstawa ofensywnego bezpieczeństwa, czyli Offensive Security. Polega ona na przełamywaniu zabezpieczeń systemów komputerowych, szukania błędów w oprogramowaniu i szukania dziur w aplikacjach celem zdobycia nieautoryzowanego dostępu. Jaki jest ogólnie cel tego wszystkiego? Jest to zrozumienie taktyk hakerskich, które umożliwią wzmocnienie bezpieczeństwa systemu, całej infrastruktury informatycznej. Także zaczynamy naszą przygodę. W tej lekcji TryHackMe będziesz przeprowadzony przez proces hakowania Twojej pierwszej strony internetowej w sposób bezpieczny i w bezpiecznym środowisku. Celem jest pokazanie, w jaki sposób działają etyczni hakerzy, czyli tak zwani white hats. Zanim do tego przejdziemy, odpowiedzmy sobie na pytanie, która opcja lepiej reprezentuje, lepiej pasuje do poniższego stwierdzenia. Proces symulujący atak hakera, aby znaleźć podatności w systemie, to jest Offensive Security czy Defensive Security. Oczywiście jest to Offensive Security. Ja pozwolę sobie to skopiować i wkleić. Musimy wkleić tutaj flagę, aby móc przejść dalej. Hurra, udało się. Mamy zdobytą pierwszą flagę. Lecimy dalej z tematem. Zadanie numer 2. Hakowanie Twojej pierwszej maszyny. W tle uruchamia nam się maszyna wirtualna. Jeśli tak się nie stanie, to musimy kliknąć w przycisk Start Machine. Na TryHackMe są używane wirtualne maszyny, aby symulować środowiska, które w sposób praktyczny uzupełniają lekcje. Także to jest wielki plus TryHackMe. Ani książka, ani wideokurs tego nie daje. To jest bardzo duży plus. W sposób praktyczny, jeżeli zrobimy jakieś zadanie, na dłużej to zapamiętamy. Okno nam się podzieliło na pół. Tutaj taka mała uwaga. Jeśli nam się okno w jakiś sposób nie podzieli na pół, nie otworzy nam się wirtualna maszyna, lub też ją przypadkowo zamkniemy, a możemy to zrobić, już Wam pokazuję jak. Otóż tutaj
Na dole mamy taki przycisk Exit Split View. Jeśli go przypadkowo klikniemy, może zróbmy to, okno zniknie. I teraz co zrobić, aby je przywrócić? Klikamy tutaj u góry w opcję Show Split View i nasze okno, wirtualna maszyna zostaje przywrócona. Oczywiście możemy regulować wielkość, nie jest to takie łatwe. Zwiększamy, zmniejszamy, jak to woli, jak kto czuje się bardziej komfortowo. Omówmy pozostałe opcje wirtualnej maszyny. Pierwszą z nich jest View in Full Screen, który umożliwia uruchomienie wirtualnej maszyny w nowym oknie. Teraz widok wirtualnej maszyny mamy na całym oknie przeglądarki. My powróćmy do standardowego widoku. Kolejna opcja Extend Machine Timer umożliwia dodanie godziny do czasu działania wirtualnej maszyny. Standardowo jest to 2 godziny. Ostatnia opcja Terminate Machine umożliwia zamknięcie maszyny. Tą opcję omówiliśmy, czyli jest to zamknięcie widoku maszyny. Kiedy jest ona pomocna? Kiedy na przykład użyjemy tej opcji, czyli widok na pełnej karcie i na przykład chcemy komfortowo przeglądać zawartość strony internetowej, wtedy możemy tak zrobić. Wtedy to będzie bardziej komfortowo, lub też przenieść tą kartę na pierwszy monitor, a tą kartę na drugi monitor, co byłoby już perfekcyjne. My wróćmy do standardowego widoku i kontynuujmy lekcję. Twoje pierwsze hakowanie. W dzisiejszej lekcji będziemy używali aplikacji nazywanej GoBuster. Jest to aplikacja wiersza poleceń. Będziemy przy jej pomocy brute force'ować stronę internetową Fakebanku celem znalezienia ukrytych katalogów i stron. GoBuster używa słownika i próbuje otworzyć, dostać się do podstron, do katalogów. Jeśli mu się to uda, jeśli otrzyma status 200, powie nam to, wyświetli nam wynik. Co to jest terminal? Terminal jest to aplikacja, jest znane również pod nazwą wiersza poleceń. Umożliwia interakcję z komputerem bez GUI, czyli graficznego interfejsu użytkownika. Ty jako administrator, jako pentester w przyszłości większość swojego czasu będziesz spędzał używając terminala, używając PowerShella, wiersza poleceń, zależnie od systemu operacyjnego. Chociaż w Linuxie PowerShella można też używać. Większość firm używa portali administracyjnych do codziennych zadań. Na przykład dla pracowników banku będzie to transfer pieniędzy do i skąd klientów. Poprzez ludzkie błędy lub też niedopatrzenia może wystąpić taka sytuacja, w której nie wszystkie strony będą prywatne, co da atakującym dostęp do ukrytych stron, da im dostęp do paneli administracyjnych i do sensitive data, czyli danych wrażliwych. Tutaj mamy polecenie, które wykonamy. W pierwszej kolejności uruchamiamy terminal poprzez kliknięcie w ikonę terminala. Ja trochę powiększę okno terminala.
musimy wykonać to polecenie, omówię je pokrótce. GoBuster -u, przełącznik -u umożliwia nam wskazanie strony internetowej, którą chcemy skanować. Przełącznik W, opcja W, daje nam możliwość wskazania słownika, który użyjemy. Dobrze, ja wpiszę to polecenie. Tabulatorem możemy uzupełniać polecenie. Klikamy Enter. Jak widzimy, GoBuster, używając słów z słownika, skanuje stronę. Było to około 8000 słów. Skanowanie zostało zakończone. GoBuster zwrócił jeden wynik ze statusem 200, czyli bank transfer. Za chwilę przyjrzymy się tej podstronie, co tam ciekawego się znajduje. Ale zanim to zrobimy, podejrzyjmy, jak wygląda plik słownika, który używał GoBuster do skanowania strony fake banku. W tym celu użyjemy polecenia nano. Czyli tak wygląda ten słownik. Jest to zbiór słów, wyrazów, które mogą znajdować się na stronie internetowej. To nie są również przypadkowe wyrazy. Dobrze, wychodzimy z tego. Jeszcze upewnijmy się, ile linii ma ten słownik. W tym celu użyjemy polecenia wc -l i nazwa pliku. Mamy 7999 słów w słowniku. Ok, odbiegliśmy troszeczkę od tematu. Ja skopiuję nazwę tej podstrony ukrytej. Przechodzimy i voilà! Naszym oczom ukazuje się portal admina. Naszym zadaniem jako etycznych hakerów jest sprawdzenie podatności, czy jest możliwość przelewu środków pieniężnych z jednego konta na drugie, czyli z konta klienta o numerze 2276 na nasze konto o numerze 8881 musimy przelać $2000. Także jedziemy z tematem. Konto numer 2276 wysyłamy na konto 8881 i jest to 2000 euro. Klikamy wyślij pieniądze. Udało się. Znaleźliśmy realną podatność w stronie internetowej banku. Jest to bardzo poważna podatność, ponieważ nie musieliśmy używać nawet żadnych poświadczeń. Wracamy do strony głównej i mamy naszą flagę. Bank hacked. Wpisujemy ją tutaj. Hurra! Mamy kolejną flagę. I lecimy dalej. Do zadania trzeciego o nazwie Kariera Cybersecurity.
czyli jak rozpocząć naukę cybersecurity. Ludzie często zastanawiają się, jak zostać hakerem, jak zostać konsultantem do spraw bezpieczeństwa lub analitykiem bezpieczeństwa walczącym z przestępczością cybernetyczną. A odpowiedź jest prosta. Systematyczność. Musisz znaleźć swój obszar, który Cię interesuje i regularnie wykonywać zadania, pogłębiać wiedzę. A TryHackMe jest bardzo dobrym miejscem, gdzie można rozpocząć tę naukę. Jest to miejsce, które nie wymaga od Ciebie posiadania rozbudowanej infrastruktury, posiadania laboratoriów IT. Wszystko znajduje się w chmurze, wszystko znajduje się w infrastrukturze TryHackMe. Ty potrzebujesz tylko komputera z przeglądarką i samozaparcia. Tutaj mamy parę przykładów ludzi, którzy się przebranżowili. Parę sukcesów dzięki TryHackMe. Na przykład Paul, który był budowlańcem, został security inżynierem, czyli inżynierem bezpieczeństwa. Cassandra z nauczycielki muzyki została specjalistą do spraw bezpieczeństwa, a Brandon, który robił tak zwane boxy, CTF-y w szkole, który poświęcał czas swój studiując TryHackMe, dostał swoją pierwszą pracę. Jakie są ścieżki kariery w cyberbezpieczeństwie? Otóż mamy 3 podstawowe. Jest ich oczywiście więcej. Pentester, czyli osoba odpowiedzialna za testowanie produktów technologicznych i wyszukiwanie podatności w systemach, oprogramowaniu itd. Red Teamer, czyli osoba grająca hakera. Jest to osoba, która wciela się w hakera, próbuje złamać zabezpieczenia danej firmy, oczywiście za jej zgodą, i daje feedback celem poprawienia bezpieczeństwa całej infrastruktury IT. I ostatnia ścieżka jest to Security Engineer. Jest to inżynier do spraw bezpieczeństwa, który projektuje, monitoruje i utrzymuje systemy bezpieczeństwa sieci celem zapobiegania cyberatakom. No i to by było na tyle. Tutaj nie musimy nic wpisywać, wystarczy kliknąć check. No i tyle. Ja się z Wami już żegnam. Zapraszam do kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał i że przynajmniej część z Was dołączy do TryHackMe, bo naprawdę warto. Na razie i do zobaczenia.